No i jest dzień. Czy my się widzimy, słuchajcie? Bo mi zaraz chyba wyskoczy serce. Słuchajcie, pierwszy raz miałam intro. Aha, jest wiem, muszę wyłączyć teraz dźwięk. Już wyłączam. Dzień dobry. Dzień dobry. Edytko, dziękuję już na starcie. Próbuję ogarnąć. Czekajcie. Ile komentarzy. Dobra. Już zaraz się uspokoję. Zaraz się uspokoję, słuchajcie. Ach, ta technika, powiem wam, zawsze przynosi wiele stresu, zwłaszcza mnie, więc... Ale damy radę. Ja sobie okularki zakładam, żeby was dobrze widzieć. I już czytam, co piszecie. Ja się błyszczę dzisiaj cała, jak na prawdziwą śnieżynkę przystało. Dobra, okej, hello, hello, witam wszystkich. Czekajcie, bo tu są jeszcze... Poczekamy sobie jeszcze chwilkę, aż się troszeczkę osób jeszcze... Matko kocha... No nie, dobra, to już okej. Ja sobie obniżę zaraz licznik, nie będę patrzeć, ale chciałabym tutaj jeszcze poczytać komentarze, które pojawiły się przed rozpoczęciem, więc troszeczkę sobie wrócę. Justynka jest, Cikaretka jest, Paulinka, byle nie SMS, nie będę mogła śledzić. Witaj Moniko, witaj Kasiu, witaj Edytko. Ja na razie się będę witać, bo jest tu sporo osób. Cześć Aniu, Marysiu, witam Ciebie, Dorotko, Papierolo, Małgosia Szymik, Anetka, witam Anetko Cię kochana. Julitka jest i Krysieńka jest i Ania i Hania. Ostatnie szlify porządkowe. No, słuchajcie, Madzia mnie dzisiaj zmobilizowała. Dobry wieczór. Jak dobrze rozpocząć Scrapmas w miłym towarzystwie. Też się bardzo cieszę. Witaj Busiu, witaj Italko, witam mamusiu, Fritko. Witam Agnieszko, rękodzieło z Małgosia. Tak, pamiętam. Edytko, dziękuję raz jeszcze z całego serducha za naklejeczkę. Kasiu, witam Ciebie. Basiu, witam. Druga Kasiu, Wiesławko, Luisko, Basiu, Agnieszko. Ja będę się powtarzać, ale Cię ładnie widać. A dziękuję bardzo. Wszystkie defekty, ponieważ... A zaraz Wam opowiem. Marzenka, nowe coś, bo boję się, że... Trzeba mikrofon zaraz Wam opowiem, co się stało, bo wiecie, u mnie musi być wesoło, także ja sobie już okularki założyłam, żeby lepiej widzieć. O, Asia jest, to się cieszę. Witaj, Buniutko. Kasieńko, witam Ciebie, Aniu, Małgosiu. Słuchajcie, lecą komentarze bardzo szybciutko, więc jest Wlaczkowo i Litka jest i Agatka Wierzbicki. Witam Cię, Agatko, kochana. Agatka coś cofnęła. Agatka, coś tam cofnęła, przyznaj się mi to zaraz bez bicia. Małgosia jest i Kasieńka, jest Karolinka. Witam Cię, Kingusiu, i dziękuję Ci za naklejeczkę. O, Kingusiu, ładnie mogę serduszko tutaj wkleić. No. Witam bardzo serdecznie. Kochani, już się tłumaczę troszkę gęsto. Otóż ustawiłam sobie transmisję na tym, wiecie, zewnętrznym nośniku, czyli tak jak zawsze z podglądem, jak są tutki różne i mam aparat u góry, a tutaj jest kamera ta jeszcze zewnętrzna, więc żeby jakby nie zakładać nowego live'a, musiałam odkręcać kamerę. Słuchajcie, stoi mi na całym stosie kubeczków. A właśnie, to czekajcie, jeszcze Wam jedną rzecz sobie wezmę tutaj. To też pokażę, a zapomniałam sobie troszkę, ale nic nie szkodzi, wszystko mam pod ręką, bo mam posprzątane, więc jest gitareczka. No dlatego tak dobrze mnie widać, ponieważ mam aparat. Pod aparat podłączona jestem. Kochani, 170 osób. Juhu! Cieszę się bardzo. Koszulki mi włażą. Bardzo się cieszę. Cześć Kasienko, cześć. Słuchajcie, chyba nie dam rady wszystkich witać. Jest opcja moderatora, więc chyba pomyślę o jakimś moderatorze na Scrapmasa, żeby był ktoś, kto będzie trzymał też rękę na pulsie, no bo jak wiecie, jakby prowadzi się samego live'a, czasem trudno jest wszystkie komentarze ogarnąć, a bardzo bym chciała, nie chciałabym nikogo ominąć. Niemiecka klawiatura zrobiła mi psikusa. Witaj Karolinko, witaj Marzenko. No właśnie, mam rogi są, tylko kamera jest za krótka. Słuchajcie, i moich rogów nie obejmuje, więc zrezygnowałam z rogów, bo by tak dziwnie wyglądały, takie troszkę ucięte. Witam wszystkich, którzy docierają, którzy się witają. Słuchajcie,
Ja mam troszkę papierów przed sobą, bo chciałabym tutaj dzisiaj wszystko poopowiadać. Zawsze nagrywałam filmik, ale uznałam, że... Aha, ja mam telefon włączony, chyba nie włączam. A, widzicie, nie włączam live'a sobie na telefonku. I co mówiłam? Mówiłam coś, zapomniałam. Witam serdecznie. Ja, Asia, Mariolka, Moniczka, Basienika, Marzenka, Karolinka, Jadzia. Witam wszystkich, witam bardzo serdecznie. Audiko. U Ciebie zawsze wesoło, pełno ludzi. No się cieszę. Mam nadzieję, że przez cały skrap nas się tak utrzyma, bo ja wiem z doświadczenia, słuchajcie, bo to już jest 5. edycja. 5. edycja Scrapmassa i wiem, że tak od połowy potem już to tak troszkę spada, no bo to jest bardzo intensywny miesiąc, słuchajcie, to jest 25 dni w ciągu, nie ma przerwy na sobotę, na niedzielę, cały czas te inspiracje trwają, one są od 6 do 30 listopada inspiracje każdego dnia świąteczne. Mamy w tym roku 12 gości, więc cieszę się bardzo. Troszkę się wykpiłam, bo, znaczy, wiecie, wykpiłam. Witam Cię, Jowitko, witam Alunia, witaj Madziu, witam Karolinko, Basiu. Julia od razu zauważyła te rogi, mówi, że ma takie same. Ja dostałam te rogi od Basienki i Anetki. Agnieszko, kochana, bardzo Ci dziękuję za naklejkę. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Mówiłaś, że masz papiery, bo zawsze nagrywałaś filmiki, a dziś inaczej. No właśnie. Właśnie. Już dobrze, o co chodzi? Chodziło o to, że zawsze nagrywałam film i był gotowy film puszczony na kanał na temat Scrapmassa całego, ale pomyślałam sobie, że zrobimy live'a na żywo. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I nie dość, że wiecie, jeszcze nerwy, stres, mam nowy Scrapmassowy switereczek, zobaczcie, to jeszcze musiałam na ten aparat wszystko podłączać, no i to też dodatkowo się zestresowałam, bo to trzeba było troszkę pokombinować z tym, ale cieszę się, że jesteśmy. Witaj, Kasiu. Tak, nagrywałam początek właśnie w formie normalnego filmu, nie live'a, ale myślę sobie, że dzisiaj będzie lepiej spotkać się na live'ie. Dobra. To co? Zaczynamy. Kochani, jaka zmiana? Widzicie? 4K? No właśnie, widzisz, zauważyłaś od razu. No nie miałam wyjścia, musiałam aparat obrócić. Bo już potem nie oglądać tego filmu, bo pewnie wszystkie defekty widać, ale zrobiłam sobie dzisiaj dosyć taki make-up. Mówię do męża, ja wiem, jak jest ten aparat, więc chyba najwyżej będę dziwnie wyglądać. No wy już przywykliście. Na żywo lepiej. Tak, na żywo lepiej. Przesłodki sweterek. Dziękuję. Także słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to śmiało pytajcie. Ja sobie to wszystko tutaj spisałam na kartce, żeby niczego nie ominąć. Ja znając życie pewnie coś ominęłam, no ale już co zrobić ze mną w tym wieku. Skleroza bywa dotkliwie odczuwalna. Nowa stylówka na ten sezon. Wiecie co? Uznałam, że ten film był taki czarny i smutny. Było mi smutno po prostu, a Scrapmass powinien być wesoły. Ale już mi tak w nim gorąco, ja już mam tu okno uchylone. Witaj, Marzenko, witam Cię, witam Aniu, witam Dorotko. Słuchajcie, przepraszam, jeżeli kogoś ominęłam, ale jest nas tutaj ponad 180 osób, więc bardzo przepraszam z tego miejsca, ale dziękuję, że jesteście i bardzo się cieszę. Agnieszko, dziękuję z całego serducha za naklejeczkę i te piękne, uśmiechnięte oczko serduszka do mnie. Witaj, Małgosiu, witaj, Elunia. Ja kończę kuchnię sprzątać. Dziękuję, Dorotko. Małgosiu, dziękuję za komplementy, kochani. Bardzo fajnie w tym wieku słyszeć komplementy na temat swojego wyglądu. Wiecie, jak już pod 50 człowiek ciśnie, to już potem ja tam nie narzekam, no ale bardzo miłe i bardzo dziękuję. Dobra, słuchajcie. Wszyscy jesteśmy w tym samym wieku, 21. No, oczywiście, że tak. Pani prezes siedzi jak profesjonalny obraz. No to jest moja nowa odsłona pracowni. Słuchajcie, z tyłu za mną. Niestety nie widać tego podświetlenia półeczek górne, ale będę, kiedy tam przyjdzie czas, to będę pokazywać. Póki co. Cześć, Mandy. Cześć, Martusia. W jakim wieku ty mówisz energia 18? Ale ja zawsze byłam bardzo energiczna i taka... nigdy nie czułam się, nie byłam taka, wiecie, mulata. Jeżeli tak mogę to powiedzieć, taka...
No, czasem są takie dni, ale ogólnie rzecz biorąc, to zawsze taka raczej jestem bardzo energiczna i tej energii nigdy mi nie brakuje, chyba że mnie choroba dorwie. Zawsze fajnie się spotykać. To prawda. Witaj Kasiu, witaj Iwonko, dobry wieczór, dobry wieczór, witam Was kochani bardzo serdecznie na 5. edycji Scrapmassa. Cieszę się ogromnie, że to wszystko tak się, słuchajcie, fajnie potoczyło w tym życiu, że się tak fajnie rozwinęło, że jesteśmy tu razem. Jak już wspomniałam na początku, mamy 12 gości. Mogę zdradzić w sumie, że gościń. Tak wyszło, że w tym roku troszeczkę z tym moim zdrowiem było nieciekawie w pewnym momencie i ja zaczynając planować Scrapmassa byłam jeszcze przed tym moim zabiegiem na serduszko, nie wiedziałam jak będzie to wszystko wyglądać, więc pomyślałam, że te 2 osóbki więcej, mamy 12 osób, troszeczkę też jakby odciążą, rozładują ten tłok, ale też będą fajnym urozmaiceniem, będzie więcej innych inspiracji, mnie już znacie mój styl, wiecie jak tworzę, jak to u mnie wszystko wygląda, więc też fajnie jest mieć kogoś świeżego, kogoś nowego, mieć więcej tych osób, które będą inspirować. Też się z tego bardzo cieszę. Ty wyglądasz młodziej ode mnie, ja mam 37 lat, więc ile ty? Ja mam, słuchajcie, 45, skończyłam w tym roku, w lutym już skończę 46, dlatego mówię, że ja już tak bardziej pod 50. Ale bardzo dziękuję, pozytywne nastawienie daje moc i energię. Tak Kasiu, ostatni rok wiele mnie nauczył, więc tak wyszło. 200. Tak. Dobry wieczór. 200 osób! Matko, Agnieszka, czy ty mnie musisz rozstrajać nawet w ten dzień? Już... Obiecuję, że to tylko woda. Pewnie nie dam rady obejrzeć w całości dokładnie, bo dzieci szaleją. Dobra, słuchajcie, to może ja przechodzę od razu do szczegółów. Mamy, słuchajcie, pełne 25 dni tworzenia. Chyba dobrze mówię. 25 inspiracji. W tym roku zrezygnowałam jakby to powiedzieć, no z drogich nagród, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, chociaż sam ten kalendarz nie należy do najtańszych, ale zaraz do tego przejdziemy. Natomiast widziałam, że tak te poprzednie lata taka ta atmosfera różnie bywała, także mamy, słuchajcie, 37 sponsorów. Każdy dzień będzie miał swojego patrona. To już jest tradycją. Ja przepraszam, chcę na Was patrzeć, więc też czasem nie zerkam tutaj, jeżeli coś piszecie. Jeszcze nie widziałam takiej ilości osób na żadnym live'ie, bardzo mi miło jest. Oby to wytrwało, słuchajcie, podczas Scrapmassa jeszcze. Spóźniona, ale jestem, witam. Tobie brakuje jeszcze 5 lat do 50. 4, Kasiu, 4, wiesz, już te 4, ja już nie liczę 5, te 2-3 miesiące to już nie jest 5. edycja, to mały jubileusz. No troszkę tak. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za słodkiego diabełka, za naklejeczkę. Bardzo mi jest miło i bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy w tym samym wieku. Ale ja, tak. Cześć Aneczko, witam Ciebie. Kasienka 200. Dziewczyny, nie piszcie mi, bo ja tam specjalnie nie patrzę w ten dolny lewy róg. Wiesz, jakie złośliwce. Moglibyście mi chociaż dzisiaj darować, naprawdę. Ja mam wielki plan zrobić z 20 inspiracji, gdyby mi się udało. Edytko, kochana, witam Cię serdecznie. Witam Irlandię, witam Edytkę i bardzo Ci dziękuję od razu za naklejeczkę. Bardzo mi jest miło. A tam lata to tylko cyfra. Już tak uważam. Pięknie wygląda. Dziękuję, Mariolciu. Kochani, zaczynamy od tego, że mamy nasze 25 dni pełnych inspiracji. Będzie literka. Literka będzie służyła do jednej nagrody. Jeżeli ktoś będzie chciał, słuchajcie, przygarnąć wielki scrapmassowy kalendarz adwentowy, który przygotowałam w całości ja i z produktów też moich, ale tam ich jest naprawdę w kilku okienkach tylko. Dużo rzeczy zakupionych przeze mnie, jest też prezencik zapisałam sobie, żeby nie zapomnieć i mi uciekło, już mam tutaj, dobra, przepraszam, bo w tych, wiecie, emocjach to gdzieś tam od Bogumiłki brak. Bogumiłka przesłała, słuchajcie, mega pakiet fantastycznych nagród do kalendarza adwentowego. Są one w jednym okienku. Trudno mi określić jest ich wartość, bo wiecie, no nie byłam w stanie, zresztą zobaczycie, jak kiedyś ten kalendarz ujrzy światło dzienne. Całkowity, przybliżony koszt kalendarza adwentowego jest około 1200-1300 zł. Nie wiem, wiecie, to
różne ceny w różnych sklepach, różnie to bywa, więc tak mniej więcej ten kalendarz wygląda. Jeżeli ktoś będzie chciał walczyć o ten kalendarz, jest tylko jeden, to ja sobie będę tutaj odhaczała, wiecie, żeby mi to nie uciekło. To musi wykonać co najmniej te 10 prac. Żeby brać udział w wyborze do tego kalendarza, co najmniej te 10 prac musi być wykonanych. Nieważne, słuchajcie, których, jakich, 10 prac nowych wykonanych według tegorocznych inspiracji, nie jakichś, wiecie, które się gdzieś miało. I wtedy należy wysłać na maila scrapmas@asiaszulik.pl to hasełko, które sobie uzbieracie. Te literki będą w kolejności, nie będą wymieszane, bo wiem, że to sprawiało trudność, więc uznałam, że tak będzie to najprościej. I jeżeli chcecie po prostu brać udział w zabawie o ten kalendarz, te 10 prac musi być wykonanych, pojawi się taki post zbiorczy ja sobie to tutaj zapiszę, na naszej grupie scrapmasowej, tam te prace będzie można wrzucać. Najlepiej zrobić to, wiecie, jak wbija się komentarz i dołącza się naraz tamte 10 zdjęć i one w jednym komentarzu wskoczą w całej liście. Można też osobno, jeżeli ktoś nie potrafi, ma problem, także bez żadnego problemu można osobno. Ciężki miesiąc. Czekajcie, bo ja bardzo Was przepraszam, ja bym chciała choć jedną inspirację z tym. Będą i prostsze, będą też takie bardziej wymagające, no żeby też było coś dla osób, które, wiecie, lubią wyzwania i też dla osób, które na przykład są początkujące i chcą też brać udział. Nie chcę, żeby to było jakiś taki, wiecie, wysoki poziom z super pracami i bardzo zniechęcające to jest w tym momencie. Nie ma znaczenia, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten kalendarz, minimum 10. Nawet jeżeli ktoś wyśle 25, nie będę patrzeć, wiecie, przez pryzmat tego, on zrobił 25, więc trzeba go wybrać, bo oto też były różne historie, więc nie, wystarczy 10 i nie trzeba więcej. Jeżeli zrobicie wszystkie, to super, będziecie mieć piękne prace, prezenty i rzeczy fajne na święta. Witaj Aniu, witam Basiu. Przepraszam, że nie czytam, a my z tego samego dnia i miesiąca, choć latka troszkę nam się różnią. Aniu, ty jesteś też 9 luty? Cześć Oleńka, witam Ciebie, jak tam samochód? Ja bym chciała choć jedną. Zrobisz, Moniu. Będą live i filmy jak zawsze. Tak, jak zawsze, słuchajcie, jeżeli chodzi o gości, będą to przede wszystkim filmy, jeżeli chodzi o live'y, będę robić, bardzo chciałam zrobić wszystkie live'y. Zobaczymy, jak to się poukłada, bo wskoczył mi taki duży warsztat tutaj w mieście obok, w Rydutowach, więc muszę się też do tego przygotować. I ja jeszcze mam po drodze pakowanie zimy, skraperki, prezentów, paczek świątecznych. W miarę możliwości będę starała się, żeby były to live'y. Jeżeli się nie uda, to czasem skoczy film. No bo wiecie, to jest, no nie powiem, jest to takie wyzwaniowe, żeby wiecie, praktycznie każdy dzień był live, znaczy no, 12 live'ów, już nie przesadzam, 13. Ale będę się bardzo starała. Jeżeli coś, wiecie, nie wyjdzie, nie klapnie, jak to się godo, no to będzie film, ale to tam myślę, że dacie radę. Chciałabym choć kilka inspiracji zrobić, superowo. Miały być skromniejsze nagrody, a tu taki kalendarz. Słuchajcie, kalendarz był też w ubiegłym roku, więc słuchajcie, to jest 25 paczuszek, więc uzbierało się. Bardzo się z niego cieszę, ponieważ ciekawostka, którą Wam powiem, to jest taka, że kalendarz nie ma ani jednego papierka w sobie. Słuchajcie, uznałam, że każda skraperka gdzieś te papiery ma, tulą nam się po tych półkach, mamy tego mnóstwo, jak nie takie, to inne, każdy ma inne gusta, więc postawiłam totalnie na przydasie. Będzie coś, myślę, że zaskakującego i to tak, że na przykład w jednym okienku jest kilka rzeczy na raz. Więc no fajnie. Ile jest najwięcej? Raz, dwa, tu są 3, tu są 2. Wiecie, tak mniej więcej jak to było w ubiegłym roku. Ubiegłoroczne inspiracje przydały się na prezenty. Bardzo się cieszę. Rocznicę ślubu. Cieszę się bardzo. Kochani, jeżeli ominęłam jakiś komentarz, bardzo z całego serca Was przepraszam. Jest ponad 220 osób. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, kopsnijcie mnie tam, dziewczyny, albo słuchajcie, może jedna dziewczyna, albo Kasia, albo ktoś, jak ktoś będzie pytał 2 razy już o to samo, wołajcie na mnie na moim prywatnym messengerze, ja sobie będę tu zerkać, żebym coś nie ominęła. Będziecie mojego elfika, proszę tutaj o pomoc jakiegoś. Wyczuwam distresy w kalendarzu, mam rację.
okaże się. Słuchajcie, i to jest pierwsza rzecz, czyli będą litereczki, będzie hasełko i będą literki podawane codziennie. Jeżeli chcecie przygarnąć taki kalendarz duży adwentowy, to jest 25 paczuszek z ekstra przydasiami, prezentami, narzędziami, produktami, to bardzo zachęcam do... Kasia super jak nowonarodzona. A, bo Martusia się witała. Marcinka, nie wiem, czy ciebie witałam, albo widziałam. No, witam, ale wybaczcie mi to. Tak to będzie wyglądać. Każdy dzień, bo ja chyba zaczęłam wątek i nie ukończyłam go. Każdy dzień Scrapmassa będzie miał swojego patrona. To się bardzo fajnie sprawdziło w ubiegłym roku, bo wiecie, to jest 5. edycja, więc ja taką metodą tych błędów i różnych, wiecie, obserwacji widziałam, że w tym ubiegłym roku bardzo fajnie się to sprawdziło, że każdy dzień miał swojego patrona. Moje cudowne elfogwiazdki, czyli dziewczyny, które też będą inspirowały jako goście, fantastycznie podeszły do zadania. Te filmy, które już mam obrobione, dziewczyny pięknie sponsorów przedstawiają. Każdy dzień będzie miał 1 lub 2 sponsorów. Zobaczymy, różnie się to składa, bo sponsorów jest więcej niż dni, więc nam się to tam czasem podwójnie złożyło. I w tym danym dniu będzie się pojawiać, następnego dnia, bo chcę też potem, wiecie, te zdjęcia, które mam, bo dziewczyny już, wiecie, filmy nagrały, no to będę starała się jeszcze w ten sam wieczór post wrzucić, natomiast jeżeli będą live'y, tak jak na przykład dzisiaj jest już ciemno, zdjęcia nie wychodzą zbyt fajnie, będę sobie robiła następnego dnia i wrzucała post ten dniowy, albo umówmy się, że zrobimy na drugi dzień, bo to wtedy będzie jasno i przejrzyście. I pod tym danym postem z każdego dnia będzie można tę pracę wrzucać. Czyli ja na przykład robię, nie wiem, buteleczkę i szklaneczkę, wrzucam post z buteleczką i szklaneczką i wy, jeżeli wykonacie tę pracę z buteleczką i szklaneczką, no to w tym poście danym wrzucacie. I wtedy w tym poście sponsor będzie, no, część się zgodziła, część nie chciała wybierać, więc nie wiem, pewnie zamknę oczy i będę losować, bo nie mam serca wybierać. Więc powiedzmy, że z dnia, w którym robiliście buteleczkę i szklaneczkę, sponsorem była Asia Szulik i wtedy ode mnie leci nagroda do osoby, która tam zostaje wybrana. I tak każdego dnia. Mamy w tym roku też super niespodziankę, ponieważ goście nasi też Scrapmassowi, którzy inspirują nasze dziewczyny, wiele dziewczyn też swoje prace, które wykonały podczas tej inspiracji Scrapmassowej, przeznaczą dla jednej wybranej osoby, którą wybiorą sobie też w tym dniu konkursowym. Więc oprócz na przykład 2 sponsorów będzie jeszcze 3. nagroda od gościa, który pracę wykonał. Tak, po każdym live'ie, każdy tematyczny live będzie post, tak jak było w zeszłym roku, to się nie zmieniło. Będzie pięknie sponsorów Wam przedstawimy, jakie produkty mają, co fajnego też u nich znajdziecie, bo to jest też taki mój troszkę cel tego Scrapmassa, aby przybliżać te firmy nasze, tych naszych producentów, nasze marki, nie te zagraniczne, te nasze polskie firmy, aby promować ich, aby się o nich też dowiedzieć. Wiele osób po wpisach na samej prezentacji mówiło, że ja nie znam tej firmy, więc fajnie, żebyśmy też poznali je bliżej. Małgosiu, u mnie zawsze filmy są o 18, to się nie zmienia i ta godzina to jest zawsze godzina filmowa i live'y i filmy. Co dalej? Ważna też rzecz, bo o to też padają potem pytania. Słuchajcie, nie jest obowiązkiem, aby korzystać w danym dniu z tych produktów danego patrona. Ja wiem, że w wielu wypadkach jest to po prostu czasem niemożliwe i nierealne, więc jakby nie chciałam w ten sposób ograniczać Waszej kreatywności, bo też zadaniem Scrapmassa jest to, aby zużywać to, co mamy, co nam gdzieś zalega, aby wykorzystywać te rzeczy, bo te świąteczne rzeczy, przyznajmy sobie szczerze, kumulują nam się latami. Już na wstępnej prezentacji wpadło mi w oko kilka nowych osób. No widzisz, to bardzo się cieszę, Julitka. Ja się boję, że nikomu nie będą się podobać. Słuchajcie, to nie jest konkurs na najpiękniejszą pracę. Jeżeli wybieram to zawsze staram się dostrzec, słuchajcie, wiele aspektów różnych pracy, więc sami wiecie, jak to wyglądało.
przede wszystkim Scrapmas ma być zabawą. Ja nie chcę, żeby on był wyścigiem takim, wiecie, po nagrody, potem. To, że są sponsorzy, powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy fajną możliwość, żeby takie fajne paczuszki, jakieś niespodzianki sobie przygarnąć przy okazji, ale bardzo bym chciała, żeby to była przede wszystkim dobra zabawa, fajne inspiracje, ciekawe pomysły, aby te święta Bożego Narodzenia, wiecie, po prostu przychodzi grudzień, a my mamy już, nie wiem, jakieś upominki, mamy coś na stół, mamy coś na choinkę, więc podejdźmy do tego tak właśnie zadaniowo, że przygotowujemy się do świąt, a nie jedziemy po nagrody, więc Mandy, jeżeli tobie się to podoba i fajnie się będziesz z tym bawić, nie powinnaś przejmować się tym, czy się to komuś podoba, czy nie. Ja też wiem, że staram się, żeby ta atmosfera była bardzo przyjemna dla wszystkich. A to, że zawsze, słuchajcie, znajdzie się jakiś Grinch, no to już wiemy, że to tak bywa, no i coś zrobić. Jakie byłyby święta bez Grincha, prawda? Prezenty świąteczne. No, będę przestań tak myśleć. No właśnie, ja już, słuchajcie, się nie denerwuję na takie hasła, staram się już. Będzie tak, że jakaś osoba została wybrana na przykład przez sponsora, to po raz kolejnego już nie może być wybrana. Wiesz co, Italia, chyba w zeszłym roku zdarzyło się, że się zdublowały jakieś osoby. Ja staram się bardzo, jeżeli ja mam na przykład wybierać, no patrzę też, jeżeli ktoś tam gdzieś coś zgarnął już, no to staram się też wybrać jakąś inną osobę. To nie jest jakby narzucone, bo sponsorzy ze sobą się nie kontaktują, więc bywało tak, że na przykład trafiła się ta sama osoba, ale to było naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Tak, zawsze na sercu leżało mi to, żeby Scrapmas był dobrą zabawą, a nie stresem, nerwami, dokuczaniem sobie, wyszukiwaniem, słuchajcie, gdzieś tam sięganiem do prehistorii, wyciąganiem jakichś niefajnych rzeczy. To jest czas radości i chciałabym, żeby takie były. Szybciutko zmieni ten pesymizm. No właśnie. Kamilka tutaj już. A jak dostaniesz, słuchaj, Mandy, jakiś gorszy dzień, to pisz do mnie śmiało. Ja, naczelny elf, będę czekać i tutaj pocieszać. Przychodzę się przywitać. Witam cię, Agnieszko. Wyglądasz zjawiskowo. Dziś, dziękuję. Wolę nie pytać, jak wygląda w inne dni, ale cieszę się, że w ten wyjątkowy dzień wygląda. Ale to kwestia aparatu. Jakbym wiedziała, że on taki jest, to bym się tutaj, wiecie, co zrobiła, nie? Jakąś czerwoną pomadkę strzeliła. Ale bardzo dziękuję, miło mi, bo bo lubię mieszać. Tak, słuchajcie, nie ma obowiązku. Oczywiście będzie to miłe. I ja myślę, że sponsorzy też się ucieszą, kiedy zobaczą swoje produkty, więc jeżeli będzie na przykład, mamy tam agaterię, powiedzmy, i będzie dzień pod patronatem agaterii, a macie agateriowe produkty, no to zachęcam, aby używać. Wiecie, o co chodzi. Natomiast nie jest to jakieś takie, że stoję tam, wiecie, z młoteczkiem i ty musisz tylko to i nic innego. Nie, nie, nie. Ile dni będzie można wstawiać foty? Zaraz Sylwinka do tego przejdę, bo ja sobie to tu wszystko zapisałam. Do 3 grudnia włącznie można dodawać pod wszystkie posty pracy, czyli możecie robić sobie na bieżąco, jak będziecie robić na przykład na live'ie, a możecie potem sobie, wiecie, dorzucić. Byle do 3 grudnia będą już wszystkie prace wrzucone, żeby był czas też je wybrać, ponieważ 6 grudnia chcemy już tutaj ogłosić wieczorem. Może być to bardzo późno, bo różnie to bywa. I wtedy wszystkie te osoby, które będą tam, wiecie, będzie lista osób, które z każdego danego dnia były wybrane, kierują swoje kroki bezpośrednio do sponsora. I wiecie, tak to zrobiłam, bo było troszeczkę zamieszania w ubiegłym roku. Ja miałam głowę jak balon, bo jedni pisali do drugich, to bez sensu. Więc stwierdziłam, że na przykład Mandy wygrywa w Agaterii i pisze sobie do Agaterii, że przychodzi tutaj, przycuchtała tuptem z elfikiem od Scrapmasa po odbiór nagrody, więc myślę, że tak będzie to najlepsze rozwiązanie. Super. Spróbowałam na twoim swetrem dziś. No, mój sweter taki, słuchajcie. Oj, tak mam bardziej podniosę do góry, bo już nie będę wstać. Basinko, bardzo ci dziękuję za piękne choinki świąteczne i za naklejeczkę z całego serducha. Biuro lśni, nawet mąż nowe półeczki nie zaopatrzył. No proszę, no pięknie. Witam cię, Karolku, bo nie widziałam, że ty dotarłaś, albo widziałam, nie byłaś na początku, lubię podpowiedz, co tam robicie, bo bawić się nie będę. A szkoda, może cię zachęcimy. Powiem wam, że i dla mnie to już 5. Scrapmas, że z sentymentem patrzę na pracę z pierwszego. O, widzisz?
Witaj, cudowna Asiu. Czy nagrywasz z nowej kamery już? Nagrywam ze starej kamery, znaczy z aparatu mojego, ale mam go dzisiaj. Dzisiaj mam go z przodu, a nie z góry. Witaj, Małgosiu. Ja sobie. Cześć, Laura. Przyda się, tak. Dalej, co ważnego, słuchajcie, o tych sponsorach już powiedziałam. Tak jak mówię, dzięki temu poznamy bliżej naszych rodzimych producentów, nasze marki i to też jest bardzo fajne, aby promować polskie nasze firmy, nasze marki. Widzimy, co się dzieje, no, nie zawsze jest tak fajnie i kolorowo, więc tym bardziej powinniśmy naszych tutaj swoich, jak to się mówi, wspierać jak najbardziej. Od kiedy startujemy? Alinko, no właśnie startujemy. Jesteś na przywitaniu Scrapmassa. Zawsze to trochę Ciebie odciąży. Słuchajcie, ja, tak jak mówię, pamiętam najbardziej, będę w życiu pamiętać pierwszy Scrapmass. Nie, bo to był drugi. A ten pierwszy to był taki, wiecie, taki wstęp, a w drugim było więcej sponsorów, gdzie wszyscy przysłali do mnie nagrody, a ja znowu to przepakowałam, słuchajcie, i wysyłałam. Ja byłam zasypana pudłami, że o kosztach wysyłki już nie wspomnę, więc pomyślałam, że jeżeli ta dana marka wysyła to do mnie, to może to po prostu bezpośrednio wysłać też do osoby, która wygrywa. Także uczymy się na błędach. Mam dużo świątecznych rzeczy, więc super, fajnie. Ale Agnieszko, bardzo Cię zapraszam. Witaj, Agnieszko, witam Cię, kochana. Ja dzięki ubiegłorocznemu Scrapmassowi dowiedziałam się, co to jest scrapbooking i nadal się uczę. No to Olu, zapraszam Cię na tegoroczne edycje i na pewno będziesz się dobrze bawić. Mam nadzieję taką i zaczerpniesz wiele inspiracji, bo dziewczyny poszalały totalnie. Mamy super sporo producentów, nie mamy się czego wstydzić na międzynarodowej, ale nie tak. I czas o tym mówić głośno i przedstawiać ich pięknie. Mój roczny synek ci macha, oglądając ze mną. Cześć, ciocia Asia z tej strony. Kasia zapomniała, jak on ma na imię, wiesz? I ja tak... Dobry wieczór, witam Cię, Lolko. Wszystkie były super. No słuchajcie, no wszystkie na swój sposób były super, z każdej wyciągamy, z czegoś się uczymy, no to jest życie. Firmy mamy świetne, tak. Także będziemy działać. O tym, że ja to wszystko będę jeszcze pod filmem umieszczać. Jestem w trakcie jeszcze do opracowywania troszeczkę regulaminu, bo tam musiałam trochę rzeczy poprawiać, bo to musi być, wiecie, wszystko picuś, glancuś tutaj na YouTubie, więc żeby nie było żadnych problemów, żebym nie miała ze strony YouTube'a, muszą być wszystkie dopracowane szczegóły tego regulaminu. Tam się troszeczkę rzeczy zmieniło, więc on się pojawi tutaj pod filmem, więc będzie można wszystko tam jeszcze w nim wyczytać. Kolejna rzecz ważna, będzie, słuchajcie, tradycją, już stało się Scrapmass charytatywnie. W ubiegłym roku wspieraliśmy Kubusia, syna Marty Lulek. W tym roku też będziemy wspierać bardzo wyjątkowego chłopca, jakiego dowiecie się w dniu Scrapmassu właśnie charytatywnego. Ja sobie jeszcze zerknę, gdyby ktoś bardzo chciał wiedzieć, to Scrapmass charytatywnie, bo ja mam wszystko pięknie rozpisane. Nie drukowałam tego, bo nie myślałam, że będę tam zerkać w to, ale może sobie tu otworzę taki podgląd, jakbym tam jeszcze coś chciała. Nie się w okularach odbije. Mam nadzieję, że nie. A nie, tu nie ma literek, dobra. Świąteczne, czekajcie, tu mamy, jest charytatywnie, będzie w dniu 9, czyli 14 listopada przypadnie nam Scrapmass charytatywny. W której godzinie? Kochani, na moim kanale od lat to się nie zmienia zawsze, wszystko jest o godzinie 18. Tylko ze wspierającymi spotykamy się o 19 i to przez ekipy VIP. No bo w pierwszych edycjach to pokazywałeś wszystkie nagrody, mało to swój urok. Nie ma takiej opcji, Kasiu, bo to jest po prostu, to jest nierealne. Na ten moment w pierwszej edycji było chyba 5 czy 6 sponsorów, teraz mamy około 40, więc nawet nie brałam tego pod uwagę. 5. O, Bożenka, widzisz, jesteś od początku. Tak, 5. edycja. Także Scrapmass charytatywnie. Liczę na Waszą hojność, słuchajcie.
przedstawimy Wam bardzo wyjątkowego chłopca od też bardzo wyjątkowej osoby. Poznacie, już znacie może, więc mam nadzieję, że też otworzycie swoje serducha dla tego małego bohatera i jego rodziców. I tak jak w ubiegłym roku poszalejemy i wesprzemy go w walce o lepsze jutro, o to lepsze funkcjonowanie, o to, żeby to słoneczko świeciło mu każdego dnia, więc będę trzymała kciuki. Z pewnością będą do zgarnięcia panciory, tak jak i w ubiegłym roku, więc myślę, że i będą i albumy, i coś wymyślę na pewno fajnego, że no, będzie warto brać udział. Aha, bo to czytam, dobra, przepraszam. Co dalej? Będzie też wymianka. Słuchajcie, będzie wymianka scrapmasowa, bo już ktoś o to pytał. Wymiankę scrapmasową planuję, jeżeli chcecie brać udział, będziemy tworzyć ATC w dniu 3, czyli 8 listopada w piątek. Mam to zaznaczone jako film, bo ja jestem, tak jak mówię, w trakcie pakowania warsztatów. Zobaczę, jak to będzie się toczyło. Czy ja nagram film, czy spotkamy się na żywo. Nie będzie to jakiś stos z mojej strony ateciaków, ale cała wymianka ruszy właśnie w tym dniu. Jak to będzie wyglądać? Szczegóły wszystkie będą na grupie scrapmasowej, więc jeżeli nie jesteście jeszcze w niej, to zachęcam, żeby sobie tam kliknąć, ponieważ wszystkie szczegóły będą podawane tam na bieżąco dotyczące wymianki. To będzie wielka świąteczna wymianka. O wszystkim opowiem w dniu tego tworzenia. Ateciaka. Będziemy robić ATC na wymiankę, pogadamy sobie trochę o paczuszkach, o tym, jak to wszystko wygląda, więc myślę, że też będzie bardzo ciekawie. Nowość, którą chciałam w tym roku wprowadzić, będzie codzienne okienko z niespodziankami, czyli będą jakby trochę dwa kalendarze scrapmasowe. Jeden będę pakowała paczuszkę do kalendarza, który zgarnie jedna osoba, a drugi taki kalendarz scrapmasowy, nie wiem, czy będzie go tutaj widać, mamy, o tak, to wiem, że będzie widać. Zobaczcie, mamy 20, tu mamy 24 okienka, choć mamy 25 dni scrapmasa, ale zabrakło mi tabelek. Tak miałam do pary i sobie zostawiłam na 24 dni. Codziennie będzie odsłaniana jedna gwiazdka i pod każdą gwiazdką będą kryły się różne niespodzianki. To będą rabaty, to będą, jak wiecie, też właśnie nagrody, bo wciągnięty w ten kalendarz też są nagrody, kiedy w tym danym dniu będzie sponsorem będzie też nagroda od gościa Scrapmasa. To będzie właśnie niespodzianka też w tym kalendarzyku. Sporo firm też przygotowało dla Was fajne rabaty, więc bardzo serdecznie Was też zapraszam. Super charytatywnie. Tak, ja myślę, że witaj Mary Jane. Ja poznałam w tym roku Donkey Craft, nie słyszałam o nich. Tak, będziemy z Donkey. Ja będę pracowała, wiecie, też będę mieć swoich patronów dnia, ale też będę sięgała po produkty innych firm, które w Scrapmasie biorą udział, więc też będzie. A swój kalendarz w tym roku też będziesz. Fajne, że można kogoś wesprzeć, o kim nie wiemy. Tak, bardzo historia mnie poruszyła, więc cieszę się, że tak wyjątkowa osoba, którą też jest dla mnie, będę mogła w jakiś sposób za wszystko, co też dla mnie robi i też dla Was, poznacie wkrótce, będziemy mogli się w jakiś sposób odwdzięczyć. No to przy mnie się nie mówi rabat, dostajesz Julitka, rabat. Taki. Urszulko, dziękuję za piękną różyczkę, bardzo mi jest miło. Także to, ja tak zerkam, tu mój Elfik nic mi jeszcze nie pisał, że ktoś już powtarzał jakieś pytanie, więc chyba nie pisał. Także codziennie taka gwiazdeczka rano, myślę, że o 9 będzie otwierana i zobaczycie, co się w niej pojawi. I to też wiąże się z tym, że Wy czasem będziecie już widzieć, kto jest sponsorem danego dnia, no bo wtedy po prostu będzie na przykład rabat, nie wiem, do mnie, więc będziecie widzieć, że w tym dniu będę sponsorem. Szanse na wygraną mam marne, ale biorę udział. Słuchajcie, nie lubię takiego nastawienia, ale przecież tu, kochani, ja myślę, że nie powinniśmy podchodzić do tego właśnie przez ten pryzmat, że ja biorę w tym udział, żeby coś wygrać, bo wtedy traci się tę zabawę. Ja mam nadzieję, że wszyscy po prostu chcemy się razem dobrze bawić. Taką mam nadzieję. Dodatkowa wypłata na Scrapmas powinna być.
Już zacieram rączki. Kiedy jest start? Marlenko, no właśnie teraz. W tym momencie jest tak, także codziennie będziemy otwierać okieneczko z niespodziankami. I to są, wiecie, niespodzianeczki dla Was. Różne rzeczy tam będą się znajdować pod tymi gwiazdkami, więc zerkajcie na grupę codziennie o 9. Tam będzie się gwiazdeczka otwierała. Jutro pierwsza gwiazdeczka już będzie otwarta. Tak, pierwsza inspiracja jutro o godzinie 18, a to chyba jest jutro live, o ile mnie pamięć nie myli. I znowu ze mną. Jakoś będziecie musieli to przeszyć. Także tak to wygląda. Wszyscy wygramy, bo będziemy mieć piękne prace. Tak, bardzo dziękuję za takie nastawienie. Łapki, kochani. O, dziękuję bardzo. I ja mam planie zrobić 15 upominków, bo akurat w pracy zmieniłam, mam 15-osobowy team. O, proszę bardzo. A gdzie będzie można zobaczyć niespodzianki z gwiazdek? Kasiu, no na grupie Scrapmasowej wszystko będzie. Tyle się dowiesz, zainspirujesz, wygrana to dodatek. Ola, pięknie to napisałaś, zmieńcie to na... Dziewczyny się tutaj... Dobra, moje elfy pracują, bardzo dziękuję. Codziennie będzie też to, co mówiłam, tworzenie wielkiego, skrapmasowego kalendarza. To już o tym wspominałam, że to będzie praca, to będzie nagroda moja, jako ja będę sponsorem tej nagrody. Wartość kalendarza to jest około 1200-1300 zł. Nie jestem w stanie Wam tego tutaj dokładnie określić, są tam przeróżne prezenty, nie ma papierów. Żeby nie było, że będą takie, wiecie, gdzieś papierowe rzeczy, nie, to będą same przydasie, narzędzia, no różne fajne rzeczy, więc mam nadzieję, że osoba, która ten kalendarz zgarnie, będzie się naprawdę bardzo cieszyła, będzie mieć fajne niespodzianki aż do Bożego Narodzenia. I no, żeby wziąć udział w losowaniu kalendarza, o tym mówiłam, trzeba zebrać te wszystkie literki, które będą podawane podczas każdego filmu. Hasełko się z tego składa, literki to będzie po kolei, więc nie będzie jakiś tam, myślę, większego problemu z tym. A tak jest motywacja właśnie. Nie udało mi się dostać L4, więc jutro muszę... Bartek, wszystkie filmy, słuchajcie, wszystkie live'y są zapisane, więc o to się nie martwcie, one będą zapisane, nie będzie problemu. Mam nadzieję, bo już powoli do mnie leci, chyba dzisiaj już wyleciał mój nowy sprzęt do nagrywania. Mam nadzieję, że moje problemy wreszcie się skończą. Będzie to rzecz, która będzie też automatycznie nagrywała live'y, więc gdyby coś się wydarzyło, tak jak całkiem niedawno na Facebooku akurat, że po prostu wcięło cały 3-godzinny live ze szkolenia z albumem, i musiałam nagrywać od nowa, będą zapisywane tutaj automatycznie. No Ola, 25, słuchaj, 25 okienek kalendarza, no troszkę się tego uzbierało. Grupa Scrapmasowa śmiga od jakiegoś czasu. Mamy tam już bardzo dużo osób na tej grupie i też będzie na koniec Scrapmasa. W związku z tym, że ten Scrapmas nasz trwa od 6 do 30 listopada, to fajna jest tam taka funkcja przy zarządzaniu grupą, że pokazuje, która z osób była najbardziej aktywna. My taką zabawę też mamy na naszej grupie inspiracyjnej. To już osoby, które do grupy należą, wiedzą, jak to wygląda. Że ja zawsze taki wykaz zdaję, gdzie pokazuje statystyka Facebook 10 osób, które były najbardziej aktywne w ciągu danego miesiąca i też wybierzemy najbardziej aktywnego grupowicza na Scrapmasie. Więc tam na tej grupie potem sobie sprawdzimy, kto był najaktywniejszy i też poleci do niego niespodzianka. Czy lista potrzebnych materiałów będzie podana wcześniej? Wcześniej, Tatianko, nie będzie, bo znaczy ja bym, jeżeli są live'y, ja mogę się postarać, jeżeli są filmy wrzucane, zwłaszcza z gośćmi, no to nie wiemy tego, bo gość jest niespodzianką. Film jest dostępny dzień wcześniej dla osób, które wspierają kanał, mój kanał tutaj na YouTubie, więc oni dzień wcześniej mają dostęp do filmu, więc listę widzą. Natomiast jest to zbyt wiele inspiracji, żeby to wszystko też tak ogarnąć. Ja będę się starała, żeby w live'ach, bo live też jest planowany wcześniej, dzień wcześniej mniej więcej, więc tam tę listę mogę sobie umieścić ewentualnie właśnie w opisie do filmu. To tak.
jest po prostu zbyt dużo wszystkiego, żeby to tak ogarnąć i gdzieś to wrzucać, bo zrobiłoby się ogromne zamieszanie. Więc mam nadzieję, że no jakoś to tam damy radę. Czekajcie, czy lista, dobra, to czytałam. Minimum 10. Agnieszku, o co chodziło minimum 10? Jakbyś mogła powtórzyć sklep nas w toku, to święta za rogiem. No słuchajcie, ja się bardzo cieszę, bo ten listopad, który dla mnie jest takim ciężkim miesiącem, bo jest taki, wiecie, szaro, bury, już smutno, deszczowo i zimno, to z tym skrapmasem przelatuje jak iskierka i nie ma, i już potem grudzień i święta i już tak żyje się z tym bardziej. A lista potrzeb, no właśnie tak jak Kasia pisze, znaczy wiecie o co chodzi, żeby wiedzieć mniej więcej co będziemy robić, natomiast raczej, wiecie, widzieliście jakie miałam zakupy i ja raczej będę tylko z tego korzystała, więc nie są to z mojej strony jakieś tam rzeczy, które coś wymyślę w tej kwestii. Nie jest łatwo, bo jest bardzo dużo filmów. To są codzienne filmy, więc gdyby na przykład one miały jakieś przerwy między sobą, byłoby łatwiej. O, sobie miała skoczę. Natomiast jeżeli one są jeden za drugim w takim ciągu, jest dużo trudniej to tak ogarnąć, bo robi się mega zamieszanie, bo my od razu mamy, wiecie, post też, żeby wrzucać pracę, więc ależ mam pozbijane te włosy. Ja byłam antyświęta od wielu lat i dopiero teraz ruszyło. Bardzo się, Elunia, cieszę. Nawet nie wiesz jak. Prace świąteczne chcę w domu tej atmosfery w dużym stopniu. Oj, Eluńko, kochana, bardzo Ci dziękuję. Podoba mi się to, że można właśnie robić z tego, co się ma. Tak, o to mi chodzi. Słuchajcie, bo ja naprawdę dostałam sporo zapytań o takie zestawy warsztatowe. Słuchajcie, tego nie było w ogóle od początku w Scrapmasie i raczej nie dążę do tego i nie chciałabym, żeby było, bo ja chcę, żeby to była taka, wiecie, taka radocha, że ściągacie ze strychu, ścieracie kurz tych pudeł, wyciągacie tam sprzed 100 lat, przyda się, bo ja takie mam, słuchajcie, no ale w związku z tym, że też chcę promować te polskie marki, tych naszych patronów, no to robię też na tych nowych kolekcjach. Gdybym była uczestnikiem, pewnie korzystałabym ze starszych, chyba że coś by mi się jakoś bardzo mega podobało, no to jak najbardziej. Natomiast tutaj no też zobowiązuję się do tego, żeby promować te firmy i pokazywać te produkty, więc też mam te nowe rzeczy, też sporo dostałam. Ja mówiłam o tym na filmie, więc można tam wrócić. Monia, jakbym chciała na to znaleźć czas. No tak, jak wiecie, ja to rozumiem jak najbardziej. A czy na YouTube tak będzie? Ale o co chodzi, czy na YouTube tak będzie? Bo teraz Małgosiu, jakbyś mogła mi, albo przegapiłam, albo Asiu, daj jakąś gwiazdkę do tego najbardziej aktywnego grupowicza, że nie liczą się lajki wszystkim jak leci, bo to już spam. Olu, tutaj niestety jakby, może nie tyle nie mam wpływu na to, ale Scrapmas to jest, wiesz, coś takiego, ja rozumiem Cię o co chodzi, natomiast nie jestem w stanie jeżeli podejmiesz się tego, żeby wyłonić osobę, która była najbardziej aktywna, nie lajkując, tylko naprawdę wspierając, komentując, doradzając, to przyjmuję tę pomoc od razu i rezygnuję z tej opcji właśnie statystyki Facebooka, bo w innym wypadku ja podczas Scrapmasa nie będę w stanie tego w taki sposób rozwiązać. No a tak naprawdę ta statystyka, no to wiecie, no pokazuje tą osobę, która działa najbardziej, chyba że ja tam widząc komentarze może, no to okej, dobra, mogę na przykład to zweryfikować po ilości komentarzy. Ale wiem, co masz na myśli, że takie sztuczne napędzanie właśnie klikaniem kciuków też to powoduje. No może coś wymyślimy, zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie na pewno osoba, która będzie najbardziej koleżeńska, przyjazna, która będzie komentować pracę kolegów, koleżanek na tym, będzie się też udzielać w jakiś sposób. To jest, wiecie, to są zwykłe, jak to się mówi, takie gesty gdzieś tam takiego solidaryzowania się z grupą. O, może w taki sposób. Czy ktoś prosi o pomoc i tak dalej, i tak dalej. Kasia Wachuła, ja Ciebie doprowadzam tutaj do szeregu. Kasia mnie tutaj, słuchajcie, ona mi tylko podaje, ile jest osób na live, bo ona wie, że Kasia, ty wiesz, że jestem po zabiegu na serce, więc szanuj se mnie, co bym dotrwała do końca Scrapmasa, bo nie będzie nagród, nic nie będzie. Witaj, Tejuńko.
pilnowałam i spóźniłam się. Czekajcie, bo dużo jest komentarzy i mi teraz jak już przekładam, to mi przeskakują. Ależ tu będzie pięknie. No mam nadzieję, Małgosiu. Od 90 upadły. Elunia, mam nadzieję, że odbudujemy w tobie magię świąt. Że damy radę. Najbardziej rozrywkowy miesiąc, 5 imprez. No tak, no bywa i tak. Cześć Aneczko. Nie wiem, ile dam rady pracy wykonać, ale się postaram. Mój kręgosłup. Oj, no ja wiem, Iwonka, że ty tam cierpisz mocno, więc trzymam kciuki. Zrobię sobie miejsce na nowości. Ja mam papierów i pierdół jeszcze na 4 skrapmasy, więc Agnieszka, to jest idealnie, żeby je wykorzystać. Pięknie, że odzyskałaś od tych świąt. No, też się cieszę. Wszystkie największe przełomy życiowe działy się w listopadzie. No to chyba tylko ja taki mam zdołowany ten listopad. Cześć Eni! Cześć Sylwuśku. Jesteśmy tu, jeszcze jesteśmy. Jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu. Czy inspiracje będą na Facebooku, czy na YouTubie? Emilio, na YouTubie będzie się wszystko działo i od strony tej takiej tutorialowej, czyli tutaj będą filmy, goście, wszystko się będzie działo tutaj, natomiast wpisy i cała zabawa skrapmasowa na grupie. Tam będą pojawiały się posty, tam będzie się wrzucać pracę, tam będzie tętniło to życie takie po YouTubie, po filmach. Tam będzie się to wszystko działo. Jestem pierwszy raz. Aha, dobra, to czytam. Edytka, dla mnie święta to też ciężki. No to cieszę się, Edytko, że chociaż troszeczkę tego uśmiechu wywołujemy. Miałaś świetny pomysł z tym scrapmasem. Cieszę się, Agnieszko, wiesz, że też tak kocham święta i chyba to dlatego tak wszystko wypłynęło fajnie, tak sobie myślę. Witam. Cześć Madziuńku, ale fajnie, że jesteś. To nic, że spóźniona. Zdecydowanie odzyskałam radość z wielu rzeczy, najbardziej czasem, no to się cieszę bardzo. Wybieranie aktywnych na YouTube. Nie, bo tutaj nie jestem w stanie tego, nie ma opcji. YouTube takiej możliwości chyba nie daje sprawdzenia, natomiast pod 25 filmami chyba nie będę w stanie wyłonić osoby, która jest najbardziej aktywna, ale zachęcam Was do tego, bo to jest zawsze bardzo miłe i no i też szczególnie, słuchajcie, zachęcam do komentowania i do odwiedzin, kiedy będą goście, bo to są dziewczyny, które w wielu wypadkach naprawdę przełamały sporo swoich słabości. To są dziewczyny, które zdarzyło się, że nagrywały po raz pierwszy tutoriale i filmy, które przełamywały w sobie mnóstwo oporów. Słuchajcie, tam na grupie działy się kosmiczne rzeczy, gdzie my Scrapmas cały ogarnialiśmy już praktycznie od 2 miesięcy, więc zachęcam Was do tego, aby wspierać zwłaszcza, szczególnie gości. Ja mam nadzieję, że w tym roku Scrapmas będzie dla mnie terapeutyczny. Oj. Kasieńko, wszystkim, którzy potrzebują tego, żeby przyniosło to tutaj taką pozytywną energię, mam nadzieję, że się uda. Współpracownimy. Litka najpierw zastosowała się do moich wytycznych chyba z wczorajszego dnia, wysprzątała pracownię, a dzisiaj przeszła do dnia, który był poprzednio i zawaliła sobie ją kartonami, które ściągnęła. Cześć Sylwunia. Cześć Karolinko, witam wszystkich, pięknie wyglądasz. Dziękuję Ci, Karolciu. Agnieszko, moja kochana, bardzo Tobie dziękuję za piękną, śliczną naklejeczkę serduszkową i chyba to cytrynka jest, nie? Dziękuję Agnieszko za naklejkę, bardzo, bardzo mi jest miło. A czy będą linki do filmów na Facebooku? Słuchajcie, postaram się to zrobić. W ubiegłym roku Facebook psikusa takiego robił, ja nie wiem, czy Wy to pamiętacie, że wrzucał mi jakieś... Ja próbując, był stworzony post, chciałam każdy dzień Scrapmasa tam wprowadzić listę z linkami filmów i wskakiwały mi, słuchajcie, jakieś dziwne... Ja wrzucając link i chcąc to opublikować, to wskakiwał mi no, związane z wojną za naszą granicą jakieś dziwne treści i filmy i nie potrafiłam dociec do tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że teraz, bo dawno już to się nie działo, już nie pamiętam, no w zeszłym roku, teraz już nic takiego się nie działo, więc ja wierzę w to bardzo, że w tym roku uda mi się to w taki sposób właśnie zrobić, natomiast też przy każdym wpisie, z każdego dnia poście będzie link, który przekierowuje też do YouTube'a, ale chciałam zrobić taką zbiorczą
listę z tymi linkami i też wszystkie, słuchajcie, ważne rzeczy przypinane, wyróżniane są na górze grupy. Jak wejdziecie, to one będą na samej górze w takim pasku. Tam też będzie właśnie ten nasz kalendarzyk, który się będzie codziennie otwierał. On będzie codziennie aktualizowany, będą wskakiwały te otwarte okienka. Ja po prostu będę sobie podmieniała zdjęcia. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, że mi tam żadnych psikusów się nie wydarzy. Na pewno będziemy wspierać takie fajne uczucie. Witaj Asiu, witaj Aniu, przepraszam Was. Tyle czas się przestawić. YouTube jest o wiele lepszy poddam względem filmów i live'ów. Tak, to zdecydowanie. Pani, bardzo Was przepraszam, jest mnóstwo osób, bardzo mi te komentarze lecą. Jeżeli ktoś o coś ważnego pytał, proszę, niech to zrobi raz jeszcze. Terapia, dziękuję. Niech zrobi to raz jeszcze, to ja będę widzieć, albo moje elfy mi napiszą na Messengerze, elfy jesteście tam. Nikt nie chce być moim elfem. Słuchajcie, no. Why? Czy jestem aż taka zła? Nikt nie chce być elfem. Muszę wyznaczyć jakiegoś elfa. Kamila tutaj się tak udziela, mocno będzie elfem. Katka Wachła. Mi tu wylicza, ile osób jest, mnie stresuje, to zaraz niech tutaj będzie ją praca trwała tylko. Ja przez brak tworzenia w październiku muszę nadrobić zaległe. Na spokojnie, Emi, wszystko się poukłada i mimo wszystko będzie czas. Ja nigdy nie wygrałam, to zabawa za każdym roku jest rewelacyjna. Bawię się od pierwszej edycji. Ten rok taki pechowy dla wielu osób łączy się przy tym sprawą, że w tym roku będzie terapią. Martuńko, kochana, bardzo się cieszę, że jesteś. Ja pierwszy raz w życiu skorzystam ze wszystkich podpowiedzi. Dobra. Późno dotarłam i nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że mamy się troszkę powstrzymywać od komentowania. Nie! Mówię tylko, że jest bardzo dużo komentarzy i po prostu nie ogarniam. Jeżeli ktoś pyta o coś takiego ważnego, żeby jeszcze raz pytanie powtórzył. O, Kamilka pisze. Mój elf nadworny, mój elf. Dziękuję Ci, kochana. Mogę być elfem. Kaśka, Ty też tam pilnuj, wiesz. Przynajmniej nie będziesz na licznik patrzeć. Dobra. I co dalej? To by było tak. I jeszcze jedna rzecz. Anno. Coś, o co dostałam chyba milion pytań. Słuchajcie, będą kalendarze scrapmasowe, ale wy już wiecie o tym, znaczy nie scrapmasowe, tylko kalendarze adwentowe, które będę też otwierać co rano. Ja będę starała się mówić. Otwieram kalendarz, przeznaczam na niego 2 minuty i będę starała się w tych 2 minutach zmieścić, żeby ktoś mógł sobie przewinąć, wiecie, dalej, bo jak będzie coś, co też macie, a nie chcecie tego oglądać, no to nie chcę robić tutaj żadnego spoilera. Cześć, Alicjo. I ja mogę być elfem, bo mam 1,55 m. I tak, słuchajcie, zaczynamy od kalendarzy skrapowych. Biorę pierwszy z rogu, bo on jest tutaj trochę lżejszy. Nie ozdobiłam go jeszcze do końca, ale jest to kalendarz, ja Wam pokazywałam też na grupie scrapmasowej. Kalendarz, bardzo dziękuję i Scrapkowo, i P13 za to, że otrzymałam te kalendarze dużo wcześniej. Bardzo mi jest miło z tego powodu, bo mogłam dzisiaj już je pokazać. Nie wiem, czy w P13, czy jest tu ktoś z P13, żeby powiedzieć, czy one jeszcze są dostępne, bo ja sobie nie zerkałam, może ktoś zerknie. Ja go już poskładałam, on wygląda tak. Tu mam jeszcze, słuchajcie, tam w ogóle był taki zestaw do dekorowania. Ja sobie myślałam, bo on pewnie jest gdzieś tu, sobie podekorować, a ja myślałam, żeby te gałązeczki tak tutaj, wiecie, ładnie sobie przykleić z jednej i z drugiej strony, bo ich tu jest sporo. Tylko już no nie dałam rady, wiecie, ja chciałam tylko to złożyć, żeby Wam pokazać, jak duży ten kalendarz jest. To jest kalendarz adwentowy na 2024 rok od P13. Tutaj też są prezenciki. To są 2 okieneczka z takimi większymi rzeczami, które nie mieszczą się tutaj, więc one są tu w tych szufladach osobno i tak on wygląda, zobaczcie. Ja cały poskładałam. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie się go składało. Miałam zabraną ze sobą taką rozpiskę. Słuchajcie, ja to gdzieś posieję. Pewnie się znajdzie w live. No dobra, tam jest. Czekajcie, może sięgnę. Coś mi tutaj... Ktoś mi coś pisze. Aha, dobra, zaraz będę zerkać. Moje elfy. Zobaczcie, bardzo fajnie P13 to opisało.
I jak będziecie stosować się do tego, to naprawdę świetnie się to składało. Troszeczkę trzeba, no wiadomo, no to jest, wiecie, birmata, trzeba powolutku, bez tam nerwów, ale Kamilka stara się odpowiadać na pytania, to się bardzo cieszę. Bardzo Ci, kochana, dziękuję. Świetny jest. Tak, bardzo fajny. Drugi kalendarz, słuchajcie, aha, ja sobie to wezmę, który będę też otwierała, skrapowy. To jest kalendarz, który przyszedł, słuchajcie, wrzutem na taśmę. Spójrzcie, jaki jest piękny. Jaki on jest piękny. To jest kalendarz od Skrapkowo. Nie wiem, czy będzie widać, chyba tak. Jest na takim patyczku. Mamy tu, słuchajcie, torebeczki. Zobaczcie, jak te torby są wypchane. No, full. Więc już się nie mogę doczekać. Ja sobie odkładam na bok, wiecie, żeby nie zniszczyć. Wypchane po kokardkę są te paczuchy, więc będzie zabawa. Bardzo się cieszę. O nie, ja czekam na mój od P13, to już po niespodziance, ale można sobie ominąć po prostu, wiesz, otwieranie. Także tym się akurat nie przejmujcie. Nie wiesz, co jest w środku. Nie, no ja nie będę otwierała teraz, to ja będę sobie codziennie otwierała okieneczko i jak ktoś będzie miał te same kalendarze, a nie będzie chciał wiedzieć, co jest w środku, to sobie po prostu te wstępy ominie. Podobało się w ubiegłym roku, więc w tym roku też będę otwierała. Wiem na pewno, że Kinga ze Skrapkowo pozamieniała woreczki, czyli na przykład ja w pierwszym dniu, powiedzmy, będę miała, nie wiem, koronkę, a wy będziecie mieć zupełnie coś innego. Pozmieniała po prostu w środku, żeby ewentualnie jak ktoś podpatrzy, miał też niespodziankę potem. Ja chyba nie mogę oglądać. Nie, ja kalendarzyki będę otwierała od razu na początku, więc będę starała się, wiecie, mówić Wam. Na live nie otwieram. Nie, Justynka, bo jest dużo live'ów, tak? Wiecie, ja pytałam o to, kalendarze się podobały, więc ja będę normalnie otwierała, będzie tylko trzeba sobie wyłączyć i włączyć za 2 minutki. Będę z zegarkiem na ręce starała się w te 2 minuty ogarnąć. Po prostu będę, jakieś włoski, będę trzymała się tego, że 2 minutki będzie na kalendarze z ręką z zegarkiem, więc zamykajcie oczy. O, widzicie, no wiele osób się cieszy, więc trudno też to jest, wiecie, tak pogodzić. Jeżeli, tak jak mówię, ja będę zaczynała i powiem, już otwieram kalendarze, także spokojnie. Zastanawiałam się nad tym, bo rozmawiałam właśnie z Kamilą i z, Synakowiczek jak się nazywa na imię, nie, uciekło mi imię, przepraszam, z P13. Mówią, że nie mają nic przeciwko, influencerki też otwierają wszystkie kosmetyczne już od miesiąca, więc damy radę. Ja nie mam kalendarza, fajnie będzie zobaczyć. Dobra. I jest też kosmetyczny, który dostałam, słuchajcie, od mojego męża. Specjalnie na Scrapmassa. Jak to kosmetycznego nie będzie? No musi być, słuchajcie, specjalnie na Scrapmassiczka. Dostałam od mojego husbanda kalendarz z flakoni. I to jest kalendarz, znaczy kosmetyczny. On jest chyba, wydaje mi się, pielęgnacyjny. Ja nie wiem, czy tutaj coś w ogóle jest. Tam są napisane rzeczy, a ja nie chcę wiedzieć, co tam jest. O. Więc kosmetyczny będziemy otwierali właśnie ten. I ja po prostu, jak wiecie, przyszło to mówię, Boże drogi, co ja mam za pecha, że w ubiegłym roku zdecydowałam się na Glam Shopa i był fioletowy. W tym roku wybrałam sobie flakonik, też jest fioletowy. Ja nie wiem, co ja mam z tym fioletem. Słuchajcie, jak już się decyduje na jakiś kalendarz, to on jest fioletowy. Nie mogli go zrobić w złotym kolorze. Ja też mam ten kalendarz i to żaden problem. Fioletowy, jaki... Ja wiedziałam, że Basia się odezwie. Aha, dobra, myślałam, że Basia zaraz się będzie śmiała, że fioletowy, także... Słuchajcie, to jest drugi kalendarz, który kupuję, taki, wiecie, z kosmetykami i tym podobnymi, i znowu fiolet. No po prostu nie uwielbiam oglądać Twoje otwieranie kalendarza.
Jeżeli, słuchajcie, z tego co wiem, bo dzisiaj rozmawiałam z Kingą ze Skrapkowo, to mają jakieś jeszcze ekstra przygotowane kalendarze, gdyby ktoś jeszcze się zdecydował i chciał, chyba jeszcze jakieś ponadprogramowe, bo nie wiem, czy wszystkie jej zeszły, chyba tak, ale jeszcze jakieś miała przygotowane coś, tak więc spokojnie. Bo jak adwentowy, to fioletowy. No właśnie, nie wszystkie są fioletowe, a ja to mówię, nie wiem, jakiegoś... To prześladuje mnie dokładnie. Dobra, kochani, więc to zostawiłam na koniec. Czy macie jakiekolwiek pytania związane z tą edycją Scrapmassa? Ja jeszcze też na koniec już wiem i widziałam, bo Paulinka, byle nie SMS, pisała już tam komentując w ogóle zapowiedź live'a, że niestety nie będzie mogła być na live'ie. A Paulinka, do Paulinki właśnie, Paulina, byle nie SMS, taki ma nick na Facebooku i też chyba tutaj, bo z tego samego, aż właśnie zwróciłam uwagę na to, skomentowała. Do niej leci paczuszka, niespodzianka za udostępnienie tego wpisu z pierwszego dnia. Tam była ogłoszona zabawa, więc Paulina, byle nie SMS, jest zwycięzcą tej małej naszej zabawy w udostępnienie wpisu. Bardzo Wam w ogóle dziękuję za tak liczny odzew na to. Ja też zrobiłam kalendarz, taki storybeczek na szybko. Fajnie. I jeszcze są kalendarze w Skrapkowo, także jeżeli jeszcze chcecie, ja byłam w ogóle w szoku, słuchajcie, tak wypchane przyszły. W ogóle też jeszcze, słuchajcie, bo ja tu mam, jeszcze jedną rzecz do pokazania. Dziękuję Areczkowi za przepiękne, mój najlepszy, najfajniejszy skraper świata, Arek Słabosz. Piękny ateciak, bo ja nie byłam na zlocie Art & Craft w Krakowie, już do końca roku w ogóle na zloty żadne nie jeździłam po moim zabiegu, a Arek miał dla mnie ATC, więc wrzucił mi do tego kalendarza adwentowego i dostałam też od Skrapkowo. Dostałam też upominek, mam herbatki, mam miodzik, słuchajcie, czekoladkę i cukrowe cukiereczki, więc bardzo dziękuję Skrapkowo za taką niespodzianeczkę i będę sobie herbatki piła podczas skrapmasowych wieczorów. Także ja chcę coś powiedzieć. Dzięki wszystkim, że mogę być z Wami w ten mój pierwszy skrapmas. O, Basiunia! Basinka, zaraz czekać, to jest taki myk, że podpinamy wiadomość na samej górze, więc jesteś już podpięta. Kochani, nie byłoby, wiecie, Scrapmassa bez kubeczka. Ja w tym roku nie szalałam, bo tych kubeczków chyba z ubiegłego roku chyba 3 mi zostało. Ja mówię, no to mam datę, nie mam co z tym robić, ale mamy nowy design. Jeżeli ktoś będzie chciał, one też się w sklepiku pojawią, będą też nagrodami w rozdaniach. I mamy czerwone kubeczki. Z jednej strony mamy takie piękne choineczki. Czekajcie, bo mi cały czas coś blinku. Aha, Maziunia, dobra. Z jednej strony mamy takie piękne choineczki tutaj i napis Scrapmas, a z drugiej mamy śnieżynki. Takie fajne gwiazdeczki, śnieżynki, śnieżobombki, bo one zwisają fajnie z góry. Ja się może tak przede mnie jak to położę, bo kamera na mnie wyostrza. O, może tak zrobimy, będzie lepiej widać. I tu mamy gwiazdeczki. A tu mamy, ja tak zrobię, żeby bardziej wyostrzyło na kubek, a tu mamy choineczki. No. No, widzicie, lepiej było widać. O, teraz nie zamazał. Zaraz zobaczymy, jak ja łapkę moją położę. O, tutaj przyciemniła na łapce. No, się jeszcze nauczę tej kamery, ale widać na fajnie. Także takie kubełeczki się pojawią. No i co? Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko. Ja wszystko sobie spisałam na kartce, a potem jeszcze się okaże, że o czymś nie zapamiętałam. Ale chyba to najważniejsze jest. Także jutro o 9 wypatrujcie naszego kalendarza. Jutro pierwsza inspiracja. Ta pierwsza niespodzianka, czy niespodzianka, ten pierwszy mały prezencik, który będzie pod gwiazdką, to będzie taki na rozgrzewkę, taki, wiecie, lajciczek. Potem się bardziej rozpędzimy. On będzie związany z tą inspiracją jutrzejszą. O, śliczny, odłóż mi jeden. Kasia jest! O, widzicie ją. Już się znalazła zguba. Gwarantuję, że nie ostatni. Pomyślałam o tobie, że mogłabyś chcieć. A coś jeszcze chciał? Czy ja coś nie dopatrzyłam? Słuchajcie, no, ja napiszę chyba na grupie, bo mam zrobione zdjęcia, tylko muszę wrzucić je na sklep, więc myślę, że muszę ogarnąć login na YouTube, bo nie będę mogła odpowiadać, dawać Wam serduszek i w ogóle.
No, na spokojnie można sobie przypomnieć, ale tu jak piszesz komentarz, to chyba coś jest w porządku, nie? Mam 2 twoje kubki, jeden w domu, drugi w pracy i używam. To są kubeczki, których no, nie powinno się mieć w zmywarce, ponieważ ta taka czarna, bo to jest tak, nie wie, ja się nie znam na kubkach, słuchajcie, to jest, te kubeczki produkuje mi, ja sobie robię projekt, natomiast produkuje mi ich Kolop Polska, więc tak to wygląda. Zrobiłam pierwszą, ostatnią kartkę na Halloween i się sprzedała. Basiu, ale to fajnie, trzeba się cieszyć z takich, jest ekstra. Cieszę się bardzo. Cześć, Klaudia. Chyba o kubek chodzi. Każdy chciał. Słuchajcie, nie robiłam ich zbyt wiele, bo tak jak mówię, z ubiegłego roku one, ja będę je tam jeszcze chyba mocniej przeceniać, no bo one mają datę i mówię w tym roku, no nie robię z datą, bo to jest bez sensu, potem wiecie, zostają z tą datą i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Mam 3, jak będzie ktoś chciał ubiegłego roku, to pojawią się w dobrej cenie. Nie mam zmywarki, więc nie mam problemu. O, bo widzisz, a my tacy wygodnicy i ja mam poniszczone niektóre. Te kubeczki też nie powinny być myte gąbką, bo czarna warstwa. Nie wiem, to jest taka matowa, wiecie, ja się na tych kubeczkach, na takich produktach nie znam, więc... Dobra, słuchajcie. Mamy powiedziane o literkach, że literki zbieramy do dużego kalendarza adwentowego, którego sponsorem jestem ja. Wszystkie produkty, słuchajcie, żeby nie było żadnych tam jakichś, no wiadomo, wszystkie produkty do kalendarza zakupiłam ja. Jedyne właśnie są tekturki jedne od sponsora w jednym okieneczku i od Bogumiły Brach jest cały mega pakiet w jednym okienku, który przygotowała, bo Bogumiłka napisała do mnie i stwierdziłam, że to jest tak piękna paczka, że zasługuje na to, bo wiecie, nie chciałam jej tak rozrzucać, ani gdzieś tam, nie wiadomo, otwierać tu i tak bym z wszystkiego nie zrobiła, więc ona idzie w całości do okienka kalendarzowego. Rozbili w pracy. Coś mi Edytka nie powiedziała, no to słuchaj, ja tu mam z ubiegłego roku. Czyli jutro o 9 początek. Jutro o 9, słuchajcie, na grupie Scrap Masowej na pewno otworzymy sobie okieneczko, więc już tam będzie można zaglądać. Natomiast o godzinie 18 zapraszam Was na live twórczy. Mogę zdradzić, bo to myślę, że nie będzie jakaś wielka tajemnica, ani też zaskoczenie, jak zobaczycie poranne okienko, że sponsorem, patronem jutrzejszego dnia będzie Tosiakowo, więc zapraszam na mój tutorialik, moją inspirację pod patronatem Tosieńki naszej. Bardzo serdecznie już teraz Was zapraszam. Chyba dobrze mówię. Tak, live Tosiakowo. Tak, nie chcę być inaczej. Dzień pierwszy. Dzień pierwszy, słuchajcie, a za chwilę będzie dzień 25 i będziemy wszyscy mówić, jak to szybko przyleciało. Ja musiałam otworzyć w aplikacji, żeby móc napisać. Ciską mocno, przyszłam buziaki. Dziękuję, Aniu. Dobra, aż się zapowietrzyłam. Edzia, to u Asi widać, dla Ciebie zostały zeszłoroczne. No tak. Nie będę mogła spać. Asia wykupki możemy używać jako etui podstawki. Czekał i się doczekał. Dobra, słuchajcie. Tośka nasza, tak. Mąż mnie goni na zakupy, także tak, Marlenko, my już kończymy. Super początek z Tosią, ja właśnie od niej chcę kalendarz kupić. No ja nie kupiłam na Scrap Masa, bo Tośka jeszcze kalendarza nie ma, więc... Tak, Tośka była w pierwszym dniu też. My zawsze, znaczy wiecie, no będziemy robić notesik, to już Wam mogę zdradzić dzisiaj, bo już tak się to napędziło. Wyciągacie ze mnie te tajemnice, wszystkim już nie gadam z Wami. Ale to już chyba taka tradycja jest właśnie, że jest taki notesiczek na początku, Scrap Masowy albo zakupowy, różnie to bywało. To jest dzień na te, tak. Tejunko, o wymiankach mówiłam w trzecim dniu, już mi teraz uciekło też. Wymianka ATC, tak, w dniu trzecim, więc pilnujcie, wyglądajcie. Będzie wymianka też ogłoszona na grupie inspiracyjnej, jak się skończy live.
tego dnia trzeciego, to potem dnia trzeciego, dnia sądnego skończy się live i pojawi się post i będzie można jechać z zapisami. Ja już tu mam Anetkę, która mi się zobligowała, pisała już do mnie, mówi, jak będziesz miała wymiankę, to możesz na mnie liczyć, będę dobierać w pary potem. Także Anetka pomoże mi przy tym, więc cieszę się bardzo. Kocham notesy. Same się domyśliłyśmy, to będzie to w wykonaniu Asi. Tak. Tak, słuchajcie, ja chciałam bardzo i też takim fajnie tu też Ola, że tak jakby napomknęłaś o tym, bo chciałam, żeby też były inne osoby, inspirowały niż w ubiegłym roku. Chyba mi się jedna powtórzyła, chyba Aneczka, ale to nie, teraz nie jestem pewna, chyba tak. Natomiast chciałam bardzo, żeby były to inne, nowe osoby, żeby było po prostu ciekawie i żeby też promować polskie nasze też dziewczyny, takie, które mają swoje kanały, albo takie, które fantastycznie, słuchajcie, prowadzą live'y, bo nie wiem, czy akurat te, o których myślę, prowadziły live'y, ale ktoś mi gdzieś tam właśnie napomknął o tym. I chciałam zachęcić ich też do nagrywania na YouTubie i myślę, że to było szło w dziesiątkę. Jest tu jedna taka, więc mam nadzieję, że wie, że do niej mówię właśnie. Ponieważ wszystkie filmy, które widziałam i są przygotowane fantastycznie. Nawet stresik, który słychać w głosach dziewczyn jest taki fajny i swojski. One pisały na grupie potem, że nie, bo się stresują. Ale mówię, to jest takie fajne, takie, wiecie, ja wiem, że to dla osób, które nagrywają jest takie, no, że się denerwują, nie jest dobre i stresują. Natomiast w tym odbiorze filmu, jak ja te filmy sobie tam szlifowałam, wiecie, w intro, końcóweczkę, czy tam produkty i tak dalej, i muzykę, to wiecie, takie zdenerwowanie, ten stresik w głosie powodował, że ten film był taki swojski, że fajnie, że te dziewczyny z nami są, że przełamały swoje opory. No i mam nadzieję, że będą kontynuować swoją filmową przygodę, bo filmy są fantastyczne. Zakupowy był notesik, no różne było. Był też taki plenerek raz, potem Tośka robiła, więc myślę, że... Dobra. Jowitka pod koniec dnia, nic nie mówimy przez chwilę. Nic nie mówimy przez chwilę. Tak, dobra, kochani. Bardzo Wam z całego serca dziękuję za dzisiejszą obecność, tak bardzo liczną, że aż jeszcze mnie gdzieś w mostku zaciska, już tam nie patrzyłam na dół. Mam nadzieję, że rozwiałam wszystkie wątpliwości. Tak jak mówiłam, pod tutaj pierwszą częścią pojawi się też regulamin Scrapmassa cały. Ja myślę, że też wrzucę go chyba na Facebooka. Ja sobie tutaj zaraz zapiszę na Facebooka i YouTube'a. Zobaczymy, jak to tam się poukłada. Muszę to tam dopracować całe. Cześć Mariolciu. Ewelinko, miłego wieczoru. Dziękuję, że byłaś. Znowu się wybiłam. Wrzucę te regulaminy. To troszeczkę, myślę, że jeszcze dzisiaj mi się to uda dokończyć, bo ja jeszcze muszę skończyć pakować paczki dla osób, które kupiły wszystkie warsztaty. O! Tak, ruszamy z kopyta. No cóż, no przykro mi bardzo, że muszę to powiedzieć, ale będziecie oglądać mnie codziennie. Aniu, cała przyjemność po mojej stronie. Scrapmass start. Fajnie Justynka napisała. Zaczynamy, słuchajcie, od jutra, od wspólnego live'a o godzinie 18 z zegarkiem na ręku przez 2 minuty. Otwieram kalendarze adwentowe, potem kalendarz pielęgnacyjny, więc mam nadzieję, że będzie wszystko picuś, glancuś. Jedyne, o czym muszę pamiętać, żeby powiedzieć literkę. Bywa to trudne. Tak, Scrapmass rozpoczęty. Lecą mi tu jakieś kratki, a to oznacza, że czas się żegnać, bo takie mam poczucie, zaraz coś gruchnie. I tak za długo się tu wszystko trwało. Moja Karolcia dzisiaj mi będzie jeszcze paznokcie robić, słuchajcie, bo one są takie niefajne, że aż mi już za nich jest wstyd, więc dzisiaj będzie działać. Madzia, pogadamy 30 listopada, jak powiesz, wreszcie, bo już nie mogłam na nią patrzeć. Miłego wieczoru, 4 tygodnia. Słuchajcie, na naszej grupie Scrapmassowej będzie bardzo nudno, bo będziemy mieć przez cały tydzień godzina 18 Scrapmass, więc myślę, że nie wiem, może nie zrezygnuję z tych dowcipów, bo my mamy na grupie nie Scrapmassowej, tylko naszej grupie inspiracyjnej co tydzień takie
wpis z planem działania i z jakimś dowcipem, żeby tak było na wesoło. Ale myślę, że wam to daruję. Będziemy przypominać o literkach? Tak jest. Tak jest. Same elfy. I znowu Asia będzie z lodówki wyskakiwać. Mój mąż cię zna. No to wiecie, ten listopad to jest taki ciężki dla tych mężów naszych. Ja wiem o tym. Ja nie mam męża i on... Ja nie mam męża, ale i on zna już Asię. To było dobre teraz, naprawdę. Ty mi towarzyszysz każdego dnia, od tygodnia nadrabiam warsztaty albumowe. O, dziękuję. A Madzia, tobie to współczuję najbardziej. Miłego wieczoru. Słuchajcie, mam nadzieję, że te dobre humory zostaną nam na cały miesiąc i energia do tworzenia, kreatywne podejście i myślę, że też takie podejście bardzo otwarte na to, że będzie dużo fajnych prac, mnóstwo cudownych gości i niespodzianek i będziemy się wszyscy dobrze bawić. Mój mąż pyta, czy znowu Szulikową oglądam. Liduniu, pozdrów twojego męża z całego serducha od Szuliczki. Ja bym rzekła, że więcej mężów zna Asię. Słuchajcie, może skończmy ten temat, bo ja tak troszkę zaczynam się bać, że mój mąż to będzie oglądał z drugiej strony i nie będzie to zbyt takie, wiecie, komfortowe dla mnie, jak wejdę do góry teraz, więc Kasi mąż też mnie zna. Dziękuję i zaczynamy od jutra. Tak, wiele mężów zna. No brzmi to źle, słuchajcie, nie powiem. Ale tylko jestem różowa, tutaj po sobie dużo bielacza nałożyłam pod tym. Słuchajcie, te aparaty wszystko wychwycą. U nas znacie mąż i moje dzieci. Mój się woli nie odzywać na razie. Wojciech to jest, wiecie, Wojciech to jest taki inny mąż, zupełnie on w innej kategorii jest tutaj odbierany. Wojciech od Kasi, wiecie. Boi się odezwać, bo ja dalej pamiętam to sushi, więc on już tam siedzi i nic nie mówi. W każdym razie, kochani, Asiu, ale my też znamy twojego Stasia, tak. Zwłaszcza dziewczyny, które przyjeżdżają na warsztaty na górę, a tu mąż z lagą. No dokładnie. Moja Julia już też wie, jak mówię, że live się zaczyna, to Asia będzie. Ratuj się hasłem, że żony nie mają nic przeciwko. Dobra, słuchajcie, bo wchodzimy na niebezpieczne tory i grząski teren, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby się pożegnać, podziękować wam za tak liczną obecność dzisiaj, która bardzo mnie podniosła, za wszystkie naklejeczki, które tutaj wysłaliście. Szczególnie przewidzianie świątecznych elementów, które muszę się pożegnać. Miłego wieczoru życzę wam i zapraszam na 5. edycję Scrapmassa. Zaczynamy, kochani, od jutra o godzinie 18, o 9 zapraszam na otwarcie pierwszego naszego okieneczka z niespodziankami, także ja was ściskam bardzo serdecznie, dziękuję za dzisiaj i ho, 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 zaczynamy. Może ja sobie tutaj, słuchajcie, ściągnę mój bryl, bo już świat się rozmazał teraz. Starość, nie radość. Tak sobie, ciachnę moje różki. Może się troszkę, nie, już jestem nisko na krzesełku, tak będę z wami, a coś tam widzę, nie jest źle. Także ściskam was i zapraszam na 5. edycję Scrapmassa. Do jutra, do zobaczenia, zaczynamy.